Dzisiaj wreszcie zaczynamy dzień, gdzie będzie u nas koszona trawa, mulczowanie. Super ciągniczek widzicie na gąsienicach. Powiem wam, szalony dzień. Sebastiano nas dalej oprowadza po swoich włościach. I zobaczcie, jakie słodziaki! Jakie słodziaki małe! Leopolda! Alessandro cię myślę. Ciao Leopolda! Daj, ja potrzymam. Aj! 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 Plus ogarnięcie życia, a nie przywódcowanie, tak jakie my mamy obecnie w Europie. Cześć, jesteśmy Asia i Przemek, witamy Cię w Kępie Marzeń. Jakiś czas temu kupiliśmy działkę na Sycylii na zboczu góry z budynkiem gospodarczym zwanym Magazino, który będziemy remontować, oraz przepięknym widokiem na morze. Zapraszamy Cię do śledzenia naszej włoskiej przygody. Cześć, dzień dobry. Dzisiaj wreszcie zaczynamy dzień, gdzie będzie u nas koszona trawa, mulczowanie, capowanie, nie wiem jak to Włosi nazywają, capowanie, mulczowaniem, jakoś tak, nie? Tak. I pokażę wam, bo przyjechał właśnie Sebastiano, też mąż Polki Eweliny, która mieszka również w Motta da Fermo. Pokażę wam, jakim sprzętem przyjechał. Fajny taki ciągnik. Teraz Sebastiano zdejmuje takie uchwyty, gdzie mógł jechać po asfalcie. No i jak zdejmie, to wtedy będzie mógł tutaj się zagłębiać i jeździć po prostu bezpiecznie pod te nasze górki. Także taki fajny, super ciągniczek widzicie na gąsienicach. No i ruszyła maszyna. Zobaczymy, jak tutaj się zmieści obok domku. Zobaczcie, spokojnie samochód też przejedzie, jak traktor przejeżdża. No tu ładny spadek jest, zobaczcie, jak sobie śmiga. Tam przy tej ulicy zmieści, skubanie zmieści się. Dobry zawodnik. Jest doświadczenie. Powiem wam, że mają doświadczenie tutaj po tych tarasach jeździć, a to niełatwe tereny. Tak naprawdę. I got a letter this morning, boy. Hey, hey, honey. I got a letter this morning, boy. Hey, hey, honey. I got a letter this morning, gonna see you when the sun goes down. I couldn't read it for crying, boy. Hey, hey, honey. I couldn't read it for crying, boy. Hey, hey, honey. I couldn't read it for crying. Gonna see you when the sun goes down. I got a gal in Georgia, boy. Hey, hey, honey. I got a gal in Georgia, boy. Hey, hey, honey. Well, she shakes like jelly, boy. See you when the sun goes down. I got a letter this morning, boy. Hey, hey, honey. I got a letter this morning, boy. Hey,
when the sun goes down. I po pracy, po tarasach, Sebastiano zabrał nas do siebie pokazać nam koski i owce. O, jest, zobacz, kuska. Się nazywa? Come si chiama? Leopolda. Leopolda! Alessandro ci ha messo Leopolda. Ciao Leopolda! Jakie ma uszy fajne. No, c'ha i figli, ce l'ha dove c'è il mezzo pecora, ho dovuto dividere latte. Alessandro ricotta. Okay. Bella. Leopolda. Super. Powiem wam, szalony dzień. Sebastiano nas dalej oprowadza po swoich włościach. I zobaczcie, jakie słodziaki. Jakie słodziaki małe. Una lupetta, anzi no, lupetta, l'altro non lo so come ci ha messo. Jakie małe słodziaki, naprawdę. Ziorku mały, a ty? Ziorku? Asia oszalała, słuchajcie, no przecudowne. O, jest. Quella figlia della capra. Okej, kapra. Piccola capra, Leopolda. Sì, tak, figlia. Filia, córeczka. Aspetta, Pietro, aspetta. Okej. Puoi entrare. Guarda, entrare. Możesz wejść. Okej. Aspetta. No szalone, powiem wam, szalony czas. Na tym wyjeździe, naprawdę. Oglądamy kuski, owce. Z takim, zobaczcie, widokiem. Asia już oszalała. O, lecą owieczki z dzwoneczkami. Tu jakiś chyba główny herszt bandy się patrzy na mnie. Ten jaki słodki jest Chłopak, słodziak. no? Chłopak i dziewczynka. Słodziak. Guarda quando ce n'è. Jaki słodziak. Questo agnello per papà per le pecore. Questo qua. Sebastiano nam tłumaczy teraz. To jest To jest- tatusiem owieczki. Tak. Quello, questo. Quello là, per papà per le pecore. Ta kuska też jest fajna, naprawdę. Jedzą? Cio. Nie bój się, kuska. Córka Leopoldy. Si. Ostatnia atrakcja Furia. Konik. Różnego takiego szarego umaszczenia. No, Furia ma duży wybieg tutaj. Non so com'era selvatica piękny- quando era più piccolina. Widok na morze ma Furia. Dzisiaj kolejny dzień. Czekaliśmy około 2-3 tygodni na pana od koparki, na pana od tarasów. Tarasy już mamy zrobione, jak widzicie, wyczyszczone. Ku naszemu zdziwieniu zadzwonił też wczoraj wieczorem pan, że przyjedzie z koparką, przygotuje nam miejsce pod wodę. No i tak jak wspominaliśmy wam w ostatnim filmie, że ten wyjazd jest pod hasłem czekanie. Tak, Dziowa? Wczoraj jak przyjechał z koparką, to powiedział, że no ma jakieś tam sprawy jeszcze rano i na pewno będzie na 9:00. Jest już 10:30. Nie ma go. Tak, także piano. Koparka stoi już za nami, także to i tak już jest sukces, że przywiózł wczoraj koparkę, więc wiemy, że na pewno dojedzie. Spoko, a pokażę wam, co będziemy dzisiaj robić. Tutaj koło domku właśnie przygotowałem, podkosiłem już taras z tyłu domku, żeby można było tutaj właśnie koparką wyrównać, wylać beton na zbiornik wody 3000 litrów. Myślę, że nam spokojnie wystarczy, także
to dzisiaj go czeka. No i tak samo nie wiem, czy dzisiaj się wyrobi. No i tam między tymi dwoma oliwkami to, co pokazywaliśmy Wam w poprzednim filmie, będzie wyrównywał ten taras pod warsztat. Maszyny dojechały. Panowie nam tutaj przywieźli cement, no bo muszą przygotować podstawę do zamocowania naszej cysterny. Fajnie, kopareczka kopie. Najpierw trzeba zrobić wjazd, przygotować tam, żeby można było na tarasie później kopać. No i teraz trochę nam przysypują, a później to, żeby mógł sobie tam dojechać po prostu. No i za domkiem mamy tutaj właśnie kopanie. Także tutaj będzie platforma pod wodę. Tych prac ziemnych nas naprawdę tu dużo czeka, więc musimy się nastawić na najbliższy rok, że tak to będzie wyglądało. Tam widzę zbrojenie, już przygotowują. Idę zobaczyć, co tam dalej się dzieje. Tu już chłopaki przygotowali beton z piachem zmieszany, widzę. Woda też chyba tam jest w zbiorniku, bo mamy mało. No i tutaj jest siatka taka metalowa. Panowie mają tutaj teraz beton. Idzie beton do betoniary. Tu przygotowane już jest zbrojenie i deski szalunkowe. No i jak się wyrobi betonik, to będzie wlewka, żeby zrobić to porządnie na lata, żeby nam stał tutaj właśnie zbiornik. I teraz tutaj kopareczka jedzie na taras, na którym będzie przygotowana podstawa do tego, żeby postawić nasz drewniany domek, a w przyszłości, tak jak Wam mówiliśmy, warsztat. Także bardzo się cieszymy. Długo na to czekaliśmy. Zaczynają się już roboty i będzie wyrównywanie terenu. Vale, ora avanti qual è? O se riesco o no? No, non la metto a terra, no. Ah no? Sempre così, andiamo, giriamo. Non la facciamo lì e dopo la appoggiamo. L'importante è che resta in terra. Finiamo l'interlocutor. Allora prima signora che non porta Wyglądacie, jakbyście się w taką wielką zabawę z piłką bawili. Questa parte qui. Il rubinetto di là deve andare. Bene, si gira. Z której strony chcesz? Gdzie chciałbyś? Tu czy tam? Rubinetto di qua. Davanti? Entrata davanti. Il coso. L'impianto di qua lo fa lui. Tutaj będziesz tej Tak. Pino? Sì. To też jakby wiesz, nawet od wodociągi mielibyśmy podłączyć to od tej strony. Io da che ti consiglio. Tutaj, tutaj. I bliżej, żeby był ten wlew. Non viene più facile. Perché se lo fanno a terra non viene tanto buono. D'accordo? Allora su. Daj, ja potrzymuję. Vai. Vai. Così. Vai. Così. Hai visto che ce l'abbiamo fatta?
No i teraz przydałaby się właśnie drabinka, żeby ktoś se tam wszedł. Po to tam Spingiamo. musisz tam przejść. Poi la scala Massimo. Massimo, Tak, tak. Po No, e là dobbiamo... Eccolo. Oh, eccola qua, aspetta un minuto. attenzione. Ora devi prendere da là. Aspetta che la giriamo così. Attenzione. Scusa che ti chiappo però. Non ti preoccupare, basta con caro. Ok. No, così, gira così, Massimo. Così. Stiamo, mettiamo la Così, gira così. e alziamola. No i teraz na niego, na niego. Aspetta. Okej. Aspetta. Vai, alza. Alza ancora, Massimo. Va bene. Vai così. La potremo appoggiare? Sì. Ok. Allora, mi scingimi. Massimo così. A tu jest już to takie dobre miejsce, bo Guarda i che sono buone, eh? Se sapevo bastava, ci siamo scordati. Fermo là. o, Io c'ho la cartoletta di consumare. nawet Per questo non posso fare. No, niente. nie trzeba. Także jak widzicie, cysterna stoi już na swoim miejscu. Przyjechał do nas Massimo, który robił właśnie tu wylewkę, pomógł. I tu chłopcy przeturlali ten zbiornik na tył. Teraz także Massimo przyjedzie i napełni nam zbiornik 3000 litrów wody. My musimy jeszcze w tym tygodniu zrobić tutaj podłączenie i tędy dołem i tam w dół podłączyć do naszych roślinek, znaczy zrobić system nawadniania właśnie na lato naszych drzewek owocowych. No, ale stoi już. Idziemy robić zakupy hydrauliczne. Buongiorno. Buongiorno. Praticamente abbiamo lasciato alcune cose ieri al suo collega. Allora, qualcosa c'è. Oggi c'è, quella è la confusione. Cassa. E questa Quella più grande, sì, questa. Quella di 50. Sì, perfetto, 50. Poi c'era il coso per... Questa qua c'era pure, giusto? Sì. Ed era, 100 mi sembra metri, diceva suo collega. sì, ma come distanza è 33 centimetri. Che è quello timer. Quello per far partire c'era da qualche posto, non so, eccoci. Questo. Bo to idzie do cysterny. Tak, i teraz To zakręcasz. wyjście Tutaj będzie stąd do tego, Do żółtego. a później z żółtego, żeby czarno było. Che mi sembra che Massimo ha scritto 32. Vabbè. C'era qualcosa 32. To, co nam napisał Massimo, to wczoraj zostawiliśmy u Abbiamo pana. lasciato qua da lei ieri, però. Mamma mia, che figura. Però così, però oggi è una giornata, non è sempre così, lei lo sa. Teraz zestaw małego hydraulika. Muszę podłączyć tutaj te wszystkie zawory i programator czasowy. To będzie szło do cysterny, więc to przykręcę na końcu. Tylko najpierw muszę to razem zmontować, żeby całość przykręcić, ponieważ odpływ w cysternie jest bardzo nisko, więc muszę to najpierw razem skręcić, a później do cysterny. No i nie ma tu większej filozofii. Tu jest zawór otwierający, zamykający, tu jest programator czasowy, a tu jest złączka do węża ogrodowego. Biorę teflon, mam nadzieję, że to wystarczy, taśmę teflonową. Podobno nawinięcie tak 10 razy zdaje egzamin. Poproszę, jak będzie napełniał wodą, to żeby najpierw troszeczkę nalał, żeby sprawdzić, czy przypadkiem coś nie przecieka, a później dopiero, żeby dolał do końca. Muszę się posiłkować kluczem.
Więcej nie biorę. Musi to być w takiej wersji. No i czas zamontować to teraz do cysterny. Inspektor Benio już jest na swoim stanowisku. Czeka na wykonanie zadania. Panie inspektorze, jak tam się siedzi w cieniu? Dobrze. No, jest rano, jest 8 z kawałeczkiem i już naprawdę słonko daje żaru tutaj. I Benio zaraz po zrobieniu tutaj tej betonowej wylewki bardzo szybko ją zaadaptował na poranne wylegiwanie się w cieniu na chłodnym betonie. Dałem też tutaj taśmę teflonową. Teraz trzeba dokręcić, ale przypuszczam, że nie trzeba było, ponieważ myślę, że tam od tyłu, przez to, że jak dokręcam ten korek w prawo, to z tyłu pewnie jest jakaś uszczelka i dociąga od wewnątrz, ale dokręcę jeszcze kluczem na wszelki wypadek, żeby lepiej tą uszczelkę tam dociągnąć na wyczucie, żeby gwintu nie przykręcić. Bardzo lekko idzie z kluczem. Ok, no i zostało mi teraz zamocowanie, przykręcenie tego do zbiornika, ale żeby przykręcić do zbiornika, no to zobaczcie, niestety muszę podnieść zbiornik. Podnosimy. Dało radę. Ok, przybliż, pobliż. No i znowu muszę taśmę teflonową założyć tu na gwint i dokręcić całość. Podłączone. Zobaczymy, czy będzie działać. Jak przyjedzie nam i zatankuje wodę. Spróbuję wlać najpierw tam ileś litrów, żeby nie stracić za dużo, jakby było coś nie tak. No i teraz do tej końcówki, do wyjścia, będę podłączać ten wąż, 3/4, a później do tego węża wąż kropelkowy. Śmigus dęgos! Ciao! Pietro, Si? Chodź, Giovanna. Okej. arriva. Czy idzie? Momento. Więc tak. Dobrze założył Przemek zawór, bo nic nie przecieka. Źle, bo woda nie leci. Programator był założony w złą stronę odwrotnie. Musieliśmy zmienić Kierunek. ale to też nie do końca moja wina, bo w Santo Stefano poszliśmy do hydraulika i hydraulik zamontował nam nie w tą stronę i po prostu źle zasugerował, a później teraz na szybko, jak jeszcze mało wody było, to zdążyliśmy to odwrócić zgodnie ze strzałką z kierunkiem przepływu flow, także flow. Ok, woda nalana, 3000 litrów, nic nie przecieka, jestem zadowolony. A tu w środku mamy wrzuconą pompę do wody. No i teraz ten żółty przewód na razie wykorzystujemy do nalania wody do drugiego zbiornika niebieskiego, który mamy podłączony na razie pod prysznic na tym wyjeździe. Wąż 50 metrów, a idzie naprawdę nieźle. Pompka, ile ona tam miała? Z 850 W. A później ten żółty przewód podepniemy grawitacyjnie pod wyjście
pod ten programator i puścimy tutaj w dół aż do drzewek owocowych, żeby podlewać te drzewka owocowe razem z tym czarnym wężem kropelkowym. Ale powiem wam, radocha jest. Jest woda 3000 litrów. Super. Nie będzie trzeba jakąś tam tabletkę wrzucić odkażającą, żeby się legionelle nie namnożyły. Ale to tylko do prysznica i do mycia garów, bo pijemy wodę z butelek. Dziowa, cieszysz się, że nie trzeba wreszcie dźwigać tych zbiorników? No w ten sposób na Sycylii przede wszystkim sobie ludzie radzą. Oczywiście, jeżeli chodzi o wodę, ale tak jak wam wspominaliśmy w poprzednim filmie, być może będzie ta woda miejska za rok, za dwa, zobaczymy. Tak? Tak, dzisiaj słońce daje, powiem wam, jest 28 stopni. Ciężko się pracuje, godzina 13, ale widoki ładne. Także starszy dziowa, przewlewamy do tych, tak jest. No i Tak, panie kierowniku. mamy wodę. Zostało mi teraz podłączenie węża do czego? Do włącznika elektronicznego. Musimy nałożyć cybancik na rurkę, tylko musimy go trochę powiększyć. Przykręcamy złączkę pod wąż, nakładamy wąż, cybancik dokręcamy i tyle. Ok, i cały system gotowy. Tu będzie można włączać i wyłączać sobie funkcje. Konkurs rzucania lasem, wersja sycylijska. Muszę dorzucić tam do oliwki. Ojej! No, tylko w samochód nie uderz. 4. Pierwszy rzut nieudany. Próba numer 2. Nawinąłem trochę więcej, może będzie cięższe. Myślę, że stamtąd już wyciągniesz. Jak to w wojsku mówili, ciągła zmiana decyzji świadczy o ciągłości dowodzenia. Tak samo i u nas. Zmiana koncepcji. Wczoraj pokazywałem wam, jak podłączałem ten żółty wąż bezpośrednio pod wyjście sterownika tego programatora. A dzisiaj z rana działamy. Wczoraj zostawiliśmy pracę, bo upały są tak duże, że da się pracować tylko z rana. Więc zmiana koncepcji. Będę podpinał teraz dwa małe węże, pomiędzy które będę wpinał miernik przepływu wody. Czyli będziemy mogli obserwować, ile wody przepływa nam na podlewanie tych naszych drzewek, żebyśmy mogli to sobie zmonitorować i zobaczyć, jak przygotować się na następny sezon. A postaram się ten miernik umieścić gdzieś w tym miejscu lub w tym, żebyśmy mogli naszą kamerką, jak możesz, Osiu, pokazać, mogli sprawdzać sobie, jak będziemy w Polsce, ile tej wody ubywa. Myślisz, że ona tak zoomuje? Tak, ona tak dobrze zoomuje. Okay. Także dlatego właśnie na tą odległość to myślę, że właśnie spokojnie będziemy w stanie sobie sprawdzać, ile tej wody. Mam nadzieję, że słońce się nie będzie odbijać. Zobaczymy. Forse si, forse no. Ok, to biorę się za robotę. Wastelands are cruel and mean, ragged old weeds and scrub oak trees. Pass along, little I know, an educated mind of a 13-year-old. Like your catfish smacking, you serve it on a platter. You like the truth, I reckon, you serve it on a platter. My heart was just for breaking, I served it on a platter. The truth is for the taking. The truth is for the taking. Serve it up. Serve it up.
it's a kitchen sink, beef and barley and pinto beans. Left on over from a month ago, that's when my baby walked out the door. Schowałam się w cieniu, bo powiem wam, pomimo tego, że jest 9 rano, już jest żar. Więc do naszej kolekcji drzewek owocowych dołączyła morwa biała, po włosku Gielso. Dobry akcent. Nie wiem, czy dobry akcent. Dajcie znać w komentarzach. Tak, Gielso. Giel. Giel i rządź. No i tutaj pan, który nam sprzedawał drzewko, to powiedział, żebyśmy dopiero je posadzili, no jako wszystkie owoce dojrzeją. No już prawie wszystkie albo zjedliśmy, albo spadły, więc już też nie mamy dalej możliwości czekania. No ale na szczęście Sebastiano nam tutaj to wszystko zruszył ziemię, dzięki czemu kopanie jest znacznie łatwiejsze niż poprzednio. Do pewnego momentu. Tak, Benjamin? Do pewnego momentu. Więc początkowo myśleliśmy, że będzie w innym miejscu. Sobie postawimy to Gielso, posadzimy. No ale przez to, że to jest już spore drzewko i wymaga jednak trochę wody, to stwierdziliśmy, że właśnie posadzimy je na trasie naszego systemu zraszania, nawodnienia. A tutaj jesteśmy pod drzewem figowym i zobaczcie, owocki już są zielone, tu i tu, także już się cieszę. I pamiętacie, jak w zeszłym roku robiłam pyszne danie z fig, więc myślę, że w tym roku też będzie z czego robić. O, tutaj ile małych figulek. Są zawiązki wszędzie. Super. Bardzo się cieszę. Tam takie duże. Tu. O, tutaj już takie. O, zobaczcie. Takie już wielkości mojej ręki tutaj. O. Jednym z większych problemów, jaki mamy tu u siebie na działce, jest zemsta sąsiada, czyli sumaki. I jest ich tak dużo, no strasznie się rozrastają i zagłuszają tu wszystko, co rośnie. I no, sprawdzaliśmy w internecie, jak sobie z nimi radzić. No to są dwa sposoby. No, jeden jest taki, żeby je ciąć i to mniej więcej przez 2 lata co tydzień, tak żeby nie miały w ogóle liści. W związku z czym, co no tutaj jest niemożliwe, bo jak widzieliście, one rosną między kamieniami, więc tam... Nas też nie ma. Tak, więc to jest jeden sposób. No my na razie sobie poradziliśmy tak, że właśnie no te ścieżki, gdzie one nam bardzo przeszkadzały, no to są wszystkie no, glebogryzałkowane, więc poprzecinaliśmy korzenie, tylko że też czytaliśmy, że podobno to nawet jeszcze gorzej, bo cięcie korzeni czy obcinanie tych nawierzchniowej części rośliny powoduje jakby impuls, żeby ona się bardziej rozrastała, no ale nie widzimy innego sposobu. No jest jeszcze jeden sposób, oczywiście chemiczny. No i tutaj Sebastiano nam oczywiście polecał. Oni na to mówią medicinę, więc my tak, no to medicinę to znaczy, to jakiś lek na to jest. No nie. Jak nam potem pokazał swoje medicinę i że medicinę się nazywa Roundup, to no, wolelibyśmy nie, ale zastanawiamy się, no bo oczywiście pryskać na pewno nie będziemy. Chyba że jakieś naturalne środki, dajcie znać w komentarzu. Tak, może znacie jakieś naturalne środki, które nie wiem, po posmarowaniu liści albo po spryskaniu powodują, że no, te rośliny zamierają, bo po prostu u nas jest masakra, to wszystko idzie w górę, w dół. Nie chcemy głównie, żeby zabierało składniki roślinne oliwkom, ale z drugiej strony no, nie chcemy żadnych chemikaliów stosować, no bo produkujemy dla siebie, dla naszej rodziny oliwę i chcemy, żeby była jak najbardziej ekologiczna. Więc pomóżcie. A dajcie znać w ogóle w komentarzu, czy jak spsikamy z daleka od oliwek, czy jest szansa, żeby po prostu ten Roundup dotarł do korzeni oliwkowych, czy raczej to działa obszarowo. Punktowo. Dajcie znać. Tak.
Bardzo będziemy wdzięczni za Wasze opinie, jeśli takowe macie, bo jest to jeden z większych problemów, jakie tu mamy na naszej sycylijskiej ziemi. You like your catfish blackened, you serve it on a platter. You like the truth, I reckon you serve it on a platter. My heart was just for breaking, I served it on a platter. Truth is for the taking, serve it up. Serve it up. Serve it up. Serve it up. Przewody ułożone. Tu jest rozgałęzienie na drugą cytrynkę. Przemek teraz poszedł na górę i będzie uruchamiał wodę. Zanim tutaj woda doleci z góry, to ja Wam jeszcze pokażę, że wokół każdego drzewka zrobiliśmy takie zagłębienie. Tu już nie bawiliśmy się, żeby między drzewkami był przewód bez kroplenia. No ale mamy nadzieję, że te 5 metrów to nie będzie tutaj jakiejś tam dużej straty. Tak to wygląda. Wokół każdego pętla, dołeczek, a tam zakończenie. To ma trochę więcej, bo podobno na końcu jest najmniejsze ciśnienie. Także ono ma podwójną pętlę. No i czekamy na wodę. Ok, minął jakiś czas. I jak widzicie, woda tu dopływa. Jest mokre. Także kropelki lecą. Za chwilę pewnie zakręcimy, bo nie chcemy tego robić w takim słońcu, bo to cała ta woda zamiast iść w ziemię to odparuje, ale wszędzie dociera. Pewnie zostawimy dzisiaj albo ustawimy program, żeby się w nocy podlewało i zobaczymy, jak to rano wygląda. Okej. Mamy porobione prace ziemne, mamy wodę. Zacznijmy może od prac ziemnych. Od czego zaczniemy? Od może bronowania, orania czy capowania. Różnie się tutaj to nazywa. Tak. No chyba po polsku najlepiej byłoby to określić jako glebogryzałkowanie. Sebastianowi, czyli tutaj zaprzyjaźnionemu rolnikowi, zabrało to niecałe 3 godziny. I jesteśmy pod mega wrażeniem tego, jak on potrafi operować swoim ciągnikiem na gąsienicach, łącznie z tym, że potrafi przesuwać kamienie nie schodząc z ciągnika. Także i słyszeliśmy takie nowiny, że jest najodważniejszym rolnikiem w wiosce i tam, gdzie niektórzy nie chcą się podejmować prac, bo jest za stromo, on nigdy nie odmawia. Także myślę, że mamy szczęście, że na niego trafiliśmy i on zajął się naszą działką. Tak, no zdecydowanie widać, że w ogóle rolnicy tutaj pracujący na Sycylii, na tych wzgórzach, w górach tak naprawdę, no jest to inna forma operowania koparkami, operowania ciągnikami. No już są wprawieni od małego, wiedzą jak z tego po prostu korzystać. Także fajnie, że trafiliśmy na Sebastiano pod kątem pracy. To jest pozytywne. Później co? Później przyjechał Massimo i wyrównywał nam, przygotowywał nam miejsce na domek z drewna. Pierwotnie w naszym planie było tylko i wyłącznie postawienie małej ścianki oporowej, natomiast w trakcie prac, a tak naprawdę po ich zakończeniu okazało się, że ta ziemia z kamieniami, która jest na naszym zboczu, jest troszeczkę zbyt sypka, żeby stawiać murek z takich gotowych elementów, w związku z czym za radą Massimo jednak będziemy decydować się na pełną płytę taką fundamentową, która przechodzi bezpośrednio w ściankę oporową. Już te ustalenia zdążyliśmy przekazać panu geometra, panu Enzo, który był razem z córką
i oni będą przygotowywać dokumenty już właśnie do gminy, do wszelkich urzędów, które będą uwzględniać wielkość tej płyty, wysokość tej płyty. Po naszej stronie jest dostarczenie dokumentacji, która potwierdzi dokładnie kubaturę tego naszego domku oraz jego ciężar, bo na tej podstawie trzeba wyliczyć odpowiednią grubość płyty. Więc tu jest to ważne właśnie ze względu chociażby na takie kwestie jak, nie wiem, trzęsienia ziemi, czy właśnie kwestii osuwiska, tak? Tak, no tutaj jest kwestia uzyskania certyfikatu przez właśnie geometrę. Tam pod ostatnim filmem była dość duża dyskusja, czemu mówimy geometra, nie geometra. Geometra to nie jest to samo co geodeta w Polsce, dokładnie. Ponieważ on o wiele więcej tych czynności wykonuje i za o wiele więcej rzeczy odpowiada. Do nas jeszcze będzie też przyjeżdżał geolog, który współpracuje z geometrą, który i projektuje, i oblicza. No on ma dużo więcej funkcji, ale to zostawmy, to może przy pytaniach i odpowiedziach jeszcze do tego wrócimy. Też będziemy wtrącać włoskie wyrazy. Wtedy, kiedy nie mają one tak naprawdę polskiego odpowiednika. A dodatkowo będziemy też wtrącać dlatego, że w momencie, kiedy powtarzamy jakieś wyrazy, to się szybciej też uczymy. Więc to nie dlatego, że się chcemy pochwalić czy poszczycić, że my już znamy jakieś wyrazy po włosku. No tak wychodzi, no jesteśmy tu na Sycylii, więc dlaczego nie? Wracając do certyfikatu, to chodzi o to, że właśnie ten geometra wystawia certyfikat w momencie, kiedy by się coś stało z domkiem czy z tarasem, że nie wiem, przysypałoby go, czy by się zawalił, no to ten geometra w pełni odpowiada właśnie za tą budowę. Bardzo się cieszymy, bo w sumie bardzo porządnie do tego tematu podszedł. Powylicza nam wszystko, jaka grubość wylewki. Ile tej stali musi być w środku, także no wszystko to, co konieczne i już teraz na przykład wiemy, że te informacje musimy jak najszybciej dostarczyć, ponieważ na przykład na pozwolenie z takiej służby leśnej, czyli takich lasów państwowych, tylko włoskich, no czeka się 2 miesiące. Tak. A oni też muszą zatwierdzić to, że będzie stał domek. Nasz domek będzie jako pomieszczenie pewnie bardziej gospodarcze, tymczasowe. Tak? Czyli ono nie może być na stałe związane z gruntem. Dlatego właśnie chcemy złożyć jak najszybciej, żeby we wrześniu, jak już przyjedziemy, przywieźć domek ten z drewna, bo będziemy chcieli kupować go w Polsce, ponieważ tutaj, jak robiliśmy wycenę domku na Sycylii, to okazało się, że cena jego jest około 10 000, jak nie więcej droższa, ponieważ drewno na Sycylii jest dużo droższe niż w Polsce i prawdopodobnie bardziej będzie nam się opłacało kupić domek w Polsce z drewna i przewieźć go, nawet zapłacić za transport, żeby nam po prostu tutaj dowieźli ten domek. No i wtedy we wrześniu, jak już uzyskamy wszystkie pozwolenia w urzędach, to zajmiemy się budową tego domku. Ja już się nie mogę doczekać, bo lubię pracować w drewnie. W związku z tym na pewno będzie parę fajnych filmów już we wrześniu. Więc temat mamy załatwiony z domkiem, z pracami ziemnymi, z pracami rolnymi. No i jeszcze jeden temat, który nam się udało na tym wyjeździe załatwić, to cysterna. Jak widzieliście, podłączyliśmy nawadnianie, także jesteśmy z tego też bardzo zadowoleni. Nawadnianie działa pomalutku, powolutku, ale bardzo dobrze, ponieważ nie będzie nas teraz przez kilka miesięcy, więc chcemy, żeby tej wody, to tych 3000 litrów wystarczyło na jak najdłużej. Tak, i tutaj mamy takie do Was pytanie, ponieważ my jako amatorzy ogrodnictwa i sadownictwa stwierdziliśmy, że ponieważ nadchodzą bardzo gorące dni, to że będziemy podlewać nasze drzewka cytrusowe codziennie przez 3 godziny. Natomiast odwiedził nas dzisiaj Luka i on powiedział, że lepiej jednak jest, żeby drzewka dostawały wodę co 2-3 dni, bo to powoduje, że się je mobilizuje do tego, żeby głębiej korzenie zapuszczały i szukały tej wody, niż jak codziennie dostają je, to rozleniwia i im się nie chce szukać tej wody. To jaka jest Wasza opinia? Może Wy macie wiedzę na ten temat? Jak byłoby lepiej ustawić nawadnianie? Mamy ogród w Polsce, natomiast nigdy nie weszliśmy w temat ogrodnictwa
tak bardzo szeroko i głęboko. Wiadomo, że coś wiemy na ten temat, ale pod kątem akurat podlewania drzewek owocowych to wiemy mało. Znaczy w Polsce w ogóle jest taki klimat, że ich nie podlewamy, bo nasze drzewka owocowe bardzo dobrze sobie radzą, no ale tutaj wiadomo, też oliwek się raczej nie podlewa, ale owoce cytrusowe rządzą się własnymi prawami i żeby zawiązał się dobry, soczysty owoc, to potrzebują tej wody dużo więcej. Więc będziemy wdzięczni za wszelkie porady, jeżeli ktoś z Was ma doświadczenie, jeżeli ktoś z Was wie, jak podlewać drzewka owocowe, to będziemy wdzięczni za poradę. Cytrusowe. Owocowe, cytrusowe, za poradę, jak to robić, czy co drugi dzień, czy codziennie. No i jeżeli chodzi o wodę, to też jeszcze w przeciągu najbliższych 2 tygodni ma odbyć się spotkanie w gminie dotyczące przyłączenia właśnie wody miejskiej. Nas już nie będzie, ale właśnie Luka powiedział, że oczywiście będzie dla nas to pilotował i jak tylko będzie miał jakieś informacje, to da nam znać, a my podzielimy się tymi informacjami z Wami. Także sprawa, jak to się mówi, jest rozwojowa. Tak. I na koniec mamy taką dla nas bardzo miłą, sympatyczną i wiadomość, to znaczy osiągnęliśmy poziom 50 000 obserwujących widzów, czyli osób, które chcą być z nami regularnie, chcą wiedzieć, co u nas się dzieje i bardzo Wam dziękujemy za to, że postanowiliście kliknąć w ten przycisk i być z nami na bieżąco. Właśnie z tej okazji chcemy zorganizować bądź live'a, na którym będziemy odpowiadać na pytania, właśnie ten Q&A, albo po prostu nagrać Q&A. I dajcie nam znać, która forma byłaby dla Was bardziej ciekawa. Jeśli miałoby być to film, to pewnie będzie w niedzielę rano o 9, a jeśli miałoby być to live na żywo, to raczej w niedzielę pod wieczór, tak? 7-8. Więc zostawcie tutaj w komentarzu znak, co byście woleli. I na live'ie albo na question and answer będzie niespodzianka dla Was i nagroda. Ogłosimy pewien konkurs i mamy dla Was też nagrody związane z Sycylią. z naszą działką. Dokładnie, ale to o tym powiemy Wam już szczegółowo albo na live'ie, albo w tym filmie Q&A, czyli pytania-odpowiedzi. Powiem Wam tak, w lipcu mija 10 lat, jak prowadzimy kanał na YouTubie, więc jest to fajne liczby, bo 10 lat dość długo, 50 000 widzów, dla nas jest to duży zaszczyt, duża radość, że tyle osób chciało kliknąć na takie osoby jak my, osoby, które mieszkają sobie gdzieś na wsi, pochodzą z radomskich blokowisk. Naprawdę doceniamy to, że ktoś chce nas słuchać i oglądać. Cieszymy się, że w jakiś sposób też motywujemy Was, bo mamy dużo informacji zwrotnych, że inspirujemy Was w jakiś sposób i motywujemy do działania, do spełniania marzeń. To jest dla nas najważniejsza rzecz przy prowadzeniu tutaj tego kanału na YouTube. I dziękujemy za wszystkie Wasze zarówno komentarze, które zostawiacie, jak także za wiadomości, e-maile, które do nas piszecie. Niektóre są naprawdę bardzo wzruszające i powodują, że nawet w tych takich cięższych chwilach, kiedy mamy ochotę zaprzestać nagrywania, to Wasze maile, wiadomości powodują, że mówimy, no nie, jeśli komuś to, co robimy, sprawia przyjemność, dla kogoś jest to odskocznia, dla kogoś jest to właśnie motywacja do tego, żeby może troszeczkę inaczej spojrzeć na własne życie i żyć bardziej odważnie, do czego zawsze zachęcamy, to będziemy dalej to robić, nawet jeśli nie mamy milionowych wyświetleń i nie jest to jakiś szczególnie dochodowy biznes. Generalnie nigdy nam o to nie chodziło, żeby być popularnymi, żeby być gwiazdami YouTube'a. Wiecie co, ten temat myślę, że zostawimy sobie na live albo na Q&A, bo dużo by opowiadać o YouTubie. A za chwilę ten film będzie miał ponad godzinę długości. Dokładnie. Więc dlatego z tym tematem myślę, że wrócimy. Na szybko myślę, że 10 lat dość dużo czasu. Myślę, że w przeciągu tych 10 lat potrafiły powstawać kanały pół roku temu, rok temu, które mają o wiele więcej widzów obserwujących, ale to szeroki temat, nam na tym nigdy nie zależało. No nie jesteśmy też regularni, chcemy się pojawiać tu wtedy, kiedy mamy coś do powiedzenia i przekazywać jakieś wartości, a nie
challenge i jakieś inne mało wartościowe treści, których jest od groma na YouTubach, w internecie, ale o tym wiecie. Kończąc, chcieliśmy powiedzieć Wam, że dziękujemy Wam za ten sezon, 3. sezon sycylijski. Był on krótszy, było trochę mniej tych filmów ze względu na to, że widzieliście, bardzo dużo się działo tutaj związane właśnie z pracami budowlanymi, z planami, przygotowywaniem bardzo grubych rzeczy, inwestycji dla nas, więc musieliśmy policzyć pieniądze, przeliczyć, przekalkulować wszystko i mierzyć siły na zamiary. Ale myślę, że ten sezon 4 sycylijski od września będzie dużo ciekawszy, ale jeszcze zachęcamy Was oczywiście przed wakacjami do obejrzenia naszego live'a lub tego filmu Q&A. Dziękujemy jak zwykle za wspólnie spędzony czas. Pozdrawiamy Was serdecznie. Wolność i pokój. Arrivederci. Dzień dobry. Jest za 15:06 i muszę Wam coś pokazać. Dotarliśmy do Moniki i oczywiście pracę zaczynamy od pysznego rogalika, świeży, Asiu? No świeży, dopiero co z piekarni kupiony rano teraz. Tak jest, kaweczka. Ale mówię, najważniejsze jest to, że się jednoczymy, spędzamy czas razem i sobie pomagamy. To jest najważniejsze. Przenosimy akcent na relacje. Dokładnie. A to mądre, że akcent przenosimy na relacje. Tak, Monika. I zaraz biorę się za koszenie trawy. A my będziemy sadzić bazylię. Właśnie tak koszę sobie u Moniki. Zaleta tego jest taka, że piękny gaj oliwny, no i w przerwach na picie wody można oglądać sobie takie piękne widoki na góry, morze. Także jak sobie wyobrażam, dlaczego ci Sardyńczycy między innymi, myślę, że Sycylijczycy też generalnie, te strefy niebieskie, o których głośno ostatnimi czasy, dlaczego ci ludzie, faceci, żyją długo, szczególnie na Sardynii? No właśnie żyją dlatego, że między innymi mają poczucie ogarnięcia swojej pracy, swojego życia, czyli idą sobie z kózkami czy z owcami właśnie na góry, wypasają owce czy kozy, no i w międzyczasie właśnie robią sobie takie przerwy, bliżej natury. Przede wszystkim chodzą po górach, więc ruch fizyczny, słońce, a do tego wykonują tylko jedną pracę, bez telefonów, także nie są przebodźcowani. No oczywiście wpływ ma nieprzetworzone jeszcze jedzenie, ruch, witamina D, naturalne słońce, także to wszystko się klei, plus ogarnięcie życia, a nie przebodźcowanie, tak jakie my mamy obecnie w Europie.